Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj ruszamy na jednodniowy wypad do Londynu. Mamy zaplanowaną trasę, zobaczycie. Jedziemy pociągiem i pociągiem wracamy, tak jak Wam mówiłam. Pociąg to naprawdę jest najlepszy środek lokomocji, jeśli chodzi o Londyn. Także zostańcie z nami i zobaczcie, jak można fajnie spędzić jeden dzień właśnie w Londynie. My już czekamy na pociąg i za chwilę odjeżdżamy. No i dojechaliśmy do Londynu, wysiadamy na London King's Cross, teraz idziemy do metra, do Underground i bierzemy pierwszą linię, która ma nas dowieźć do naszego celu. Tutaj macie kolejny piękny dworzec, stąd odjeżdżają pociągi m.in. do Paryża, a my idziemy szybciutko na dół. Czyli my jedziemy na ten przystanek Oxford i czekamy już na metro. Już wysiedliśmy. Pamiętajcie, że na metrze trzymamy się na wszystkich schodach po prawej stronie, po to, żeby tutaj zrobić miejsce dla tych, którzy chcą szybciej przejść albo zjechać. Taka mała uwaga, jeżeli tego wcześniej nie widzieliście, to już teraz macie taką małą informację. My idziemy dalej. Już jesteśmy prawie na miejscu pod naszym pierwszym celem. Całą mapkę z naszym planem zostawię Wam również tutaj w filmie. Będziecie mogli zobaczyć, jak fajnie spędziliśmy dzień. Jesteśmy na Oxford Street i teraz słuchajcie, będziemy kierować się dalej, bo dziewczyny znalazły bardzo fajną atrakcję dzisiejszą. Dobra, dziewczyny zaliczyły pierwsze pamiątki, ale słuchajcie, nie jest funt, tylko funt 99, więc małe oszustwo, ale i tak jest taniej. Chyba dochodzimy na miejsce. Zaraz zobaczymy. Zobaczcie, dotarliśmy na miejsce. I tutaj zaraz Wam pokażę dokładnie naprzeciwko której stacji Underground możecie takie cuda zobaczyć. Jeszcze przechodzimy obok i zobaczcie, tu mamy kolejny bardzo ciekawy, tak samo taki pokaz, ale dziewczyny mówią, że tam jest lepiej. Też jest pięknie, ale tam jest zdecydowanie fajniej, a dokładnie jesteśmy, zobaczcie. To jest wszystko, mówię, za darmo, wystarczy sobie podjechać tutaj na stację i wysiadacie z metra. My akurat przyszłyśmy kawałeczek, bo wysiadłyśmy na ten Oxford, ale możecie również tutaj podjechać. I jedno obok drugiego, takie cuda. Nadjeżdża nasza metro. Słuchajcie, jedziemy teraz na Tower Hill. Będzie to już chyba dzisiaj na koniec, ostatnia. Dotarliśmy, słuchajcie, jesteśmy na Tower Bridge, Tower Hill. To jest ta główna stacja. Już Wam pokażę. I teraz możemy stąd się udać dalej. Mamy taką słabą pogodę, ale i tak jest ok, bo przynajmniej nie wieje. Ale to jest miejsce, z którego chcemy zacząć nasz spacer, od razu Wam powiem. Więc Tower, właśnie tutaj Hill, gdzie wysiedliśmy. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj mapki namierzone. Idziemy tutaj pod Tower of London, idziemy chcemy przejść wzdłuż mostu Tower Bridge. Nigdy nie szliśmy, przyjeżdżaliśmy miliony razy, ale nigdy nie szliśmy i zobaczymy, jak to dzisiaj nam
się uda. Tak jest nawet spokojnie, nie ma aż tak dużo ludzi, a jesteśmy w sobotę. Zobaczcie, dochodzimy już tutaj do Tower Bridge. Będziemy sobie nim szli, a tutaj z tyłu macie twierdzę Tower of London, a my idziemy tutaj. Oczywiście możecie, tak jak widzicie, możecie zwiedzać w środku Tower Bridge. Jest to na pewno super atrakcja. Z tego, co kiedyś nam znajomi mówili, to naprawdę jest to warte, żeby zarezerwować bilet i pochodzić, zwłaszcza, że są takie levele przeszklone i wtedy można zobaczyć sobie dół, tak jak się spaceruje fajnie właśnie tam z samej góry. Pokazany jest cały mechanizm tego, historia tego miejsca. Także myślę, że na pewno warto. Jeżeli dojdziemy tam już pod kasy, to powiem Wam, jaka jest aktualna cena w lutym 2025 roku, gdybyście się tutaj wybierali. Przechodzimy tutaj, słuchajcie, super. A jeżeli nie będzie nic słychać, to będzie muzyka. Bo mikrofon niestety zamógłby. Troszkę jest za wilgotno, ale powiem Wam, że dla mnie wrażenia są super. Mimo to, że parę razy widziałam London, jechaliśmy, to naprawdę jest super. Taka ikona Londynu, wiecie? Tak, słuchajcie, mama jest zachwycona, mimo to, że była tu już z nami, to zazwyczaj staliśmy gdzieś tam i robiliśmy sobie zdjęcie, a tym razem doszliśmy. Jaki mamy plan? Plan mamy taki, że idziemy sobie wzdłuż tą trasą taką wzdłuż Tamizy. Chcemy dojść pod London Eye, później przejść pod Big Bena, więc jeżeli nam się to uda i nie będzie zbytnio padać, albo cała ta trasa będzie dostępna, będzie otwarta, no to właśnie tak się chcemy udać w kierunku właśnie Big Bena i później już dalej oczywiście pod najważniejszy punkt w Londynie. Ale na razie tutaj jeszcze chwila na tym pięknym moście. A zobaczcie, tu są informacje o tym, żeby wejść. Adult 13:40. Widzicie, tutaj macie wszystkie informacje o biletach, ale niestety kolejka jest długa. Więc jak ktoś jest happy, żeby wejść sobie, to powinien pewnie troszkę wcześniej zarezerwować bilet. Tu mamy wejście, pan wpuszcza. No na pewno jest to fajna atrakcja, słuchajcie. Zostawię Wam linka, gdzie można sprawdzić wszystkie aktualne ceny, godziny otwarcia i co się ewentualnie tutaj dzieje. Ale patrzcie, jeszcze tutaj jakiś statek stoi. Dobra, słuchajcie, tutaj coś młodzież jeszcze znalazła. Ciekawego, już jesteśmy pod mostem. Znaczy pod mostem. Źle to brzmi, ale przechodzimy kawałeczek tutaj w drugą stronę. Jeszcze nie idziemy tym Queen's Walk, bo chcemy tutaj zobaczyć. Podobno jest jakieś takie bardzo atrakcyjne miejsce, z którego fajnie widać cały most. Od razu Wam powiem, że tak, całą tą moją trasę, którą dzisiaj Wam później pokażę, używając Google Map, bo tak jest po prostu najlepiej, każdy używa Google Map, więc na pewno nie jest problem. Wymyśliło właśnie to ta młoda pani, więc ja jestem bardzo szczęśliwa. Zobaczcie, jaki piękny widok. Faktycznie to jest moc Instagramu i TikToka. Wiecie o tym. Ale jest jeszcze jedno, więc idziemy dalej. Słuchajcie, nie jesteśmy pewni, ale wchodzimy tutaj takim przejściem. Okej. Zobaczymy, bo przyszliśmy takim innym przejściem. No, wygląda to fajnie. Wygląda to fajnie. O, rzeczywiście do samej Tamizy można dojść. Zobaczcie, super. Olbrzymi jest ten statek, można go oczywiście zwiedzać. My jedziemy
takim ptakiem, który się nazywa Queen's Walk. On powinien nas doprowadzić właśnie pod London Eye, a później właśnie pod most, którym przechodzimy naprzeciwko Big Bena. Także to zobaczcie, jakie bardzo ciekawe miejsce. Taka galeria po drodze. Na mapie, jak zobaczycie, to niby nie ma przejścia, ale to przejście oczywiście jest dalej wzdłuż Tamizy. Tutaj jesteśmy z takim pięknym widokiem. Doszliśmy pod London Bridge i teraz kawałeczek trzeba przejść już nie mostem, a tutaj przez ulicę. Ale naprawdę trasa jest fajna, chociaż jak troszeczkę popadało chwilkę, więc zatrzymałyśmy się na kawie. Ale tak jak widzicie, fajny spacer można sobie zrobić. Idziemy na drugą stronę i znowu będziemy wracać na ten Queen's Walk i dalej idziemy w stronę London Eye. A tu mamy London Bridge. Dobra, słuchajcie, okazało się, że London Bridge nie można tak przejść na drugą stronę ulicy i sobie iść dalej. Mapa pokazuje nam, że musimy przejść takimi fajnymi uliczkami, ale klimatycznie bardzo. Naprawdę, wpisując jeden punkt na mapie, zaznaczając dokąd chcecie dojść, spokojnie mapy Google Was poprowadzą tam, gdzie chcecie, ale naprawdę kapitalnie. Już byłam na kilku takich marketach, ale tu jest niesamowity zapach. Może coś fajnego uda nam się jeszcze przekąsić. Ciasta świeże. Pasty pistacjowe. Zobaczcie, czekolada pistacjowa. No wow, no. Ale pyszności. O, moje ulubione. Słuchajcie, uwielbiam te ciastka. Ale tutaj też jest jakieś pyszności. Dobry klimacik. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Tam jakie super jeszcze jedno miejsce. Ludzi jest tutaj bardzo dużo. Ale pewnie ze względu na to, że tu jest naprawdę bardzo specyficznie. Bardzo dużo ludzi, zobaczcie. Super. Ale trafiliśmy, zobaczcie jakie sekrety w Londynie. Naprawdę, jak się przyjeżdża do Londynu, to za każdym razem można odkryć coś nowego. Super. Taki starodawny statek. Pewnie za chwilę zobaczymy, jak się nazywa. Och, cała mapa jak pływał, zobaczcie. Nie, tak po telefonu. Ale super. Świetnie. Tak, tak. Świetne miejsce, słuchajcie, naprawdę. Jeżeli ktoś ma ochotę zwiedzić, to na pewno tutaj można. Dzisiaj jest akurat zamknięte, ale wejdźcie sobie na stronkę i zobaczcie, jeżeli jesteście zainteresowani. A my idziemy dalej takimi krętymi uliczkami wśród tłumu. Banki. Dzieciaki korzystają. Super. Ale to jest cool, kupisz mi takie coś? Tak. My sobie już idziemy tak wzdłuż tej Tamizy. Powiem Wam, że super, bo przestało padać i jest naprawdę bardzo przyjemnie. Takim spokojnym krokiem, nigdzie się nie spiesząc. Zobaczcie, tutaj jest taka fantastyczna kładka, która łączy i można dojść do St. Paul Cathedral. Piękne miejsce, zresztą na pewno znacie, bo wiecie, że tam był ślub obecnego króla i księżnej Diany właśnie w tym miejscu. Ale sama Tamiza, ja nigdy nie widziałam jej brzegu, a podobno tutaj niektórzy, nawet mieszkający właśnie w Londynie, szukają skarbów. Leci jedna bańka. Super.
Super, idziemy dalej, bo jeszcze się okaże, że nam czasu braknie na nasze wszystkie atrakcje. Słuchajcie, pachnie orzeszkami, migdałami i tutaj u tego pana jest super deal. 2 za 7 funtów, 3 za 10. Wszędzie nas chcieli skroić piątaka za sztukę, a mamy 2 pyszne. Idziemy dalej, już jesteśmy niedaleko. Tak, to jest taka słynna budka. 10 sztuk pączków za takich pączusiów świeżo wypiekanych za 4 funty. Z nutellą 5. To jest takie bardzo popularne. Tak, takie malutkie pączusie, które oni tutaj na miejscu robią. Nie wiem, może uda nam się spróbować, zaraz zobaczymy. A nie, tutaj pani mają lody. Ale może weźmiemy tak na spróbowanie, bo powiem wam, że bardzo kusi. A jest nas 4, więc spokojnie się podzielimy. Te pączusie już testowałyśmy. Powiem wam, że dziewczyny się śmieją, że wyglądają jak krewetki. Także jak ktoś lubi takie... Spadnij. Dobra, pączki nas nie zachwyciły, prawda? Warto było spróbować, ale bez szału. Także idziemy dalej. To już się robi tak bardziej ciekawie, bo te lampy takie są piękne. Szkoda tylko, że jakoś ta część tamizy nie jest ładnie zagospodarowana, żeby można było sobie zejść. Nawet jest zakaz. Ale powiem wam, że przyjemnie się teraz zrobiło. Już jesteśmy bardzo blisko Londona i także za chwileczkę powinniśmy już tam dotrzeć. W ogóle jestem ciekawa, ile nasz ten spacer tutaj, ile czasu nam zajdzie i jak długo, ile kroków zrobimy. Jak długo będziemy jeszcze właśnie spacerować, zanim zdecydujemy się znowu wrócić do metra. Bo jednak te odległości pomiędzy jedną a drugą atrakcją czasami są dosyć duże. Ale jest fajnie. Jeżeli nie byliście jeszcze w Londynie, to ja wam gorąco polecam wybrać się właśnie na taki jednodniowy wypad. Z każdego tak naprawdę miasteczka, z każdego miasta dojedziecie do Londynu. Taki jeden dzień, pociągi, jeżeli macie jeszcze kartę taką rodzinną, za którą płaci się 30 funtów za cały rok, ale słuchajcie, za każdym razem ceny biletów po prostu są 50-60% tańsze. Także jeżeli kupujecie ten bilet wcześniej, to naprawdę te ceny są super. Dodatkowo powiem wam, że na przykład trafiliśmy bilet z Newarku na London Stansted za 18 funtów za 3 osoby. Także to jest naprawdę super deal. Ani taksówka, ani nawet znajomy was w takiej cenie nie zawiezie. A podróż pociągiem jest szybka, jest naprawdę wygodnie, więc warto. Dajcie znać, czy byliście w Londynie ostatnio. No wiadomo, że ci, co mają blisko, mieszkają tutaj, to jest inna sytuacja. Ale czy byliście w Londynie, macie jakieś takie swoje ulubione miejsca? O, tutaj książki, można coś ciekawego znaleźć. Dajcie znać, bo naprawdę jest to tak wielkie miasto, tak cudowne. Można znaleźć tutaj fantastyczne rzeczy do zwiedzania, fantastyczne parki. Każdy dzień można tutaj zaplanować sobie zupełnie inaczej. My też mamy swoje ulubione miejsca, swoje ulubione ogrody. Ale teraz w lutym, no pogoda jest taka, jaka widzicie, więc nie wszędzie możemy zabrać naszych gości, a tym bardziej do żadnych pięknych ogrodów. A tutaj zobaczcie coś dla miłośników jazdy na dyskorolkach albo hulajnogach. Nie wiem, czy na rowerach też można, ale chyba nie. Super miejscówka. Tutaj. No i zobaczcie, jesteśmy już pod London Eye. Ludzie widzę, że w środku tam siedzą. Ja nie ukrywam, że mnie ta atrakcja niezbyt kręci. A wiem, że dla niektórych jest super. Ale ze względu na lęk wysokości i w takiej małej przestrzeni jakoś nie czuję się komfortowo. Chociaż moje dzieciaki by pewnie skorzystały. My idziemy, mówię, dzisiaj mamy zaplanowany taki spacer, więc London Eye był kolejną naszą atrakcją, żeby tutaj pokazać, zaliczyć to miejsce, przejść się właśnie, ale tak od strony właśnie Tamizy i podejść pod niego, także za chwileczkę tam będziemy.
Zobaczcie, tam już widać Big Ben. Naprawdę, zawsze jak jak jedziemy do Londynu, to zazwyczaj jesteśmy po drugiej stronie Tamizy. Rzadko kiedy, w sumie tak naprawdę chyba pierwszy raz jesteśmy po tej stronie. Kiedyś byliśmy tutaj na Sylwestra, ale szczerze nikomu nie polecam. Ale to nie o tym dzisiaj. Fajnie, tutaj karuzele, tutaj toalety tak samo. Po drugiej stronie. O, tutaj karuzela, patrzcie, 4 funty za osobę. Nie jest źle. Nie, pójdziemy tutaj zobaczyć po ten London Eye, a później przejdziemy tam dalej przez most w stronę Big Bena. Zobaczcie, jak fajnie jeszcze. Można sobie rybkę zjeść. Tutaj mamy jeszcze karuzelę, atrakcje dla dzieci. Zawsze coś się dzieje, słuchajcie, zawsze coś się dzieje. Idziemy tutaj, naprawdę jest bardzo ładnie. Przepięknie teraz wygląda Big Ben. On był zasłonięty swego czasu, bo był w remoncie i nie można było zobaczyć, jak wygląda tak w tej okazałości jak teraz. A jest naprawdę przepiękny. Oczywiście jakby było słoneczko, to dodatkowo te wszystkie jego kolory, tak samo jak kolory tutaj Tamizy, można tak powiedzieć, jeżeli Tamiza ma w ogóle jakieś kolory, bo na razie jest taka mdła. Ale latem, jeżeli się wybieracie latem do Londynu, no to oczywiście, czy wiosną, to oczywiście szansa na to, że będzie słońce, jest naprawdę bardzo duża. A jeżeli wybieracie się tak jak teraz, mamy luty, teraz będą ferie i w Polsce, i tutaj u nas są ferie, za chwileczkę się zaczynają, także warto się wybrać, bo nie ma tłumów, a można pozwiedzać sobie spokojnie te najciekawsze atrakcje Londynu. Tutaj chcę Wam jeszcze pokazać, o jak fajnie, chcę Wam jeszcze pokazać, jakie są ceny. Tu mamy na łódkę. Łódką też jest fajnie popłynąć, dlatego że możecie kilka miejsc zobaczyć i jak patrzyłyśmy na cenę, żeby wsiąść do takiej uberowej łódki, to powiem Wam, no tych przystanków jest trochę, 24,90 czy 24,50 za osobę. A tutaj na London Eye. Na pewno są, słuchajcie, jakieś fajne takie bilety, gdzie można skorzystać z kilku atrakcji w Londynie i wtedy kupuje się po prostu taki bilet na kilka atrakcji. Jeżeli wiecie, gdzie można takie bilety kupić, to zostawcie komentarz. Bardzo Was proszę, bo czasami jesteśmy tutaj chwilkę dłużej i chciałoby się po prostu pójść z dzieciakami na jakąś taką naprawdę ciekawą atrakcję, tak jak właśnie ten London Eye. On jest olbrzymi, powiem Wam, że on jest olbrzymi. Nawet tutaj zmniejszę sobie. Jest naprawdę olbrzymi. No i właśnie może kupując jakiś taki fajny bilet na kilka atrakcji, ta cena będzie bardziej atrakcyjna. Świetny tu jest widoczek. Dla samej fotki warto tutaj przyjść. No właśnie, o tym mówię, dziewczyny już chcą fotkę zrobić. Naprawdę świetnie to wygląda. Dobra, słuchajcie, teraz plan kolejny. Idziemy tym pięknym mostem pod Big Bena i tam zastanowimy się, czy będziemy szły dalej pod oczywiście najsłynniejszy pałac Buckingham tutaj w Londynie. Zresztą chyba najsłynniejszy na całym świecie. I tam kawałeczek trzeba podejść, od razu Wam powiem. Jest to dobre takie 20 minut spaceru od Big Bena, ale może nam się uda spokojnie dojść, jakoś nam się nie śpieszy. Pociąg mamy z powrotem trochę później. Zobaczcie, tutaj jeszcze mamy Shrek Adventure, zaraz obok mamy Sea Life. A też nie byliśmy, mamy swoje ulubione Sea Life,
ale jeżeli ktoś z Was był w Sea Life właśnie tutaj w Londynie, to dajcie znać, czy naprawdę warto, co ciekawego jest, bo jakoś tak nas nie przekonuje ten Sea Life tutaj. Nie wiem, czy są jakieś specjalne, piękne pokazy, tak jak na przykład w Scarborough jest pokaz fok. Także na przykład, tak, są oczywiście inne jeszcze piękne Sea Life, gdzie są ciekawe atrakcje. Ale tutaj nie wiem. Jak byliście, to dajcie znać, zostawcie w komentarzu informacje. Teraz już widziałam, że znowu w The Sun, w gazetach pojawiają się różne atrakcje, z których można skorzystać. Tutaj popatrzcie, od razu mi się wyświetliło Sea Life i More. Czyli można tutaj skorzystać z Madame Tussauds, London Eye, Shrek Adventure i jeszcze London Dragon. Także można sobie kupić taki bilet łączony i pewnie jest ciekawsza cena. No dobra, dziewczyny chciały wejść do sklepu Shreka. Ojejku, jakie tu są fajne rzeczy. Shrek! Tak. Ale słuchajcie, super, parasolki. Świetne. Świetne. Zaproś mama. Pokaż. Baby Shrek. O, ale słodkie faktycznie. 6 funtów aż. A dzieci? Ale jakie fajne torby tak samo. No więc słuchajcie, atrakcja darmowa, wejście do sklepu Shreka. Ale tu są tak samo inne postacie, zobaczcie, z innych bajek. Świetne, ale słodziaki. Dobra, słuchajcie, jest tak dużo tutaj ludzi, żeby przejść tym mostem. Mimo wszystko próbuję. Z drugiej strony jest mniej osób, ale nie wiem, dlaczego dziewczyny skręciły tutaj. Zobaczcie, tutaj pięknie London Eye, a z drugiej strony mamy Big Bena. Tutaj pod Big Bena oczywiście możecie też dojechać sobie metrem. Jest fajne połączenie z King's Cross, więc można spokojnie sobie z tych stacji, głównych stacji, jak przyjeżdżacie pociągiem, dojechać. Oczywiście sam parlament można również zwiedzać i są tam wyznaczone terminy i można sobie przychodzić i zwiedzać, co jest też na pewno fajną atrakcją. Jeszcze Wam tutaj kawałeczek pokażę, bo naprawdę jest tutaj bardzo fajnie. Jest dużo ludzi, owszem, ale no nie oszukujmy się, no to jest Londyn, kurczę, to jest największa stolica, największa, najbardziej taka popularna stolica na świecie, ja bym powiedziała, a myślę, że ze mną zgadzacie. A Big Ben naprawdę robi niesamowite wrażenie. Jest tak pięknie odrestaurowany. Cudownie. Niektóre rzeczy po prostu zachwycają i nie potrzeba nic więcej dodawać, bo jest naprawdę pięknie. Jest właśnie, tutaj słuchajcie, jest właśnie Underground, po prostu wysiadając z niego jesteście naprzeciwko Big Bena i można powiedzieć, że jesteście w samym centrum. My teraz idziemy pod słynną budkę telefoniczną, bo jest to oczywiście taki punkt, który trzeba zaliczyć i zrobić sobie zdjęcie na tle Big Bena. Może nam się uda dopchać, bo jak widzicie, jest bardzo dużo ludzi. W tym miejscu jest bardzo dużo ludzi i trzeba się naprawdę pilnować. A co jest najważniejsze? Trzymać telefony, słuchajcie, przy sobie. Mieć jakieś takie crossbagi, żeby można było spokojnie sobie i bezpiecznie tutaj przechodzić. Czy nawet telefony mieć tak zahaczone na ręce. Bo niestety nie wszyscy tutaj przyjeżdżają w celach turystycznych. Tak, tutaj idziemy na drugą stronę, słuchajcie.
Ale naprawdę dzisiaj jest, mówiłam, że nie ma ludzi, a jest bardzo dużo. Ja lubię tutaj przyjeżdżać wieczorem, przychodzić, bo jest taki fajny klimacik. Ale tak jak widzicie, budki telefoniczne są przed nami. A tutaj już mamy przejście i Big Bena. Dobra, słuchajcie, chyba odpuszczamy zdjęcie przy budce, bo po prostu zaraz zobaczycie, jaka jest kolejka. My takie zdjęcie oczywiście mamy, ale to jest kolejka, żeby sobie zrobić zdjęcie przy budce telefonicznej. W tle Big Ben. Także powodzenia, jak ktoś ma czas, to może sobie czekać. Ale odpuszczamy tę atrakcję. Macie takie zdjęcie, dajcie znać. Zobaczcie, tutaj znalazłyśmy miejsce, gdzie można też zrobić fajnie zdjęcie, tak jak ta dziewczyna sobie robi. Także zobaczymy, czy nam się uda. I nie ma ludzi. Dobra, słuchajcie, idziemy teraz już pod pałac, ruszamy tędy, jest kawałeczek, prosta droga, tutaj wzdłuż parku przejdziemy, którym dochodzi się do właśnie Buckingham Palace, także szybciutko Wam pokażemy, jak wygląda to miejsce w tej chwili, bo jest to oczywiście number one, jeśli chodzi o wizytę w Londynie. Także tutaj jest pod Big Bena naprawdę prosta droga, jedna prosta, jak to mówią, i dochodzimy pod sam pałac. Tutaj przed nami, tak jak zobaczycie, po prawej stronie zaczyna się piękny park, którym właśnie można dojść do pałacu, albo możecie skręcić w prawo i też przejść środkiem tego parku, nie trzeba iść tak wzdłuż. Także w zależności od tego, czy wolicie iść chodnikiem, tak jak my teraz. My raczej przejdziemy przez park. To pokażę Wam, jak ładnie jest jeszcze w tym parku. Mimo to, że jest luty, to zapewne i tak jest coś ciekawego i ładnego. Więc zaczekajcie jeszcze chwilkę, a zobaczycie przepiękny pałac królowej, a w tej chwili już króla. Tutaj zobaczcie, dochodzimy na ten plac. Co to jest za plac? To jest plac, w którym bardzo często odbywają się parady. Tutaj jest zmiana warty. Jeżeli uda Wam się trafić, to te konie, które są po drugiej stronie, ja też spróbuję tam przejść później, one stoją, zawsze pilnują tutaj właśnie wejścia. Jeśli chodzi o samo to miejsce, to tutaj zazwyczaj odbywają się wszystkie takie królewskie jakieś uroczystości, stąd właśnie wychodzą gwardziści, którzy chronią pałacu, którzy również tutaj odbywają dosyć znaczącą rolę, jeśli chodzi o sam wizerunek Londynu i rodziny królewskiej. Także tutaj zazwyczaj na wysokości tutaj tego domu są rozstawione różne krzesła, takie miejsce, gdzie można sobie usiąść, a my idziemy tym parkiem właśnie w kierunku już pałacu. Tu mamy fajny drogowskaz, który nam pokaże, gdzie dokładnie możemy iść. Tak jak widzicie, do Buckingham Palace mamy 11 minut. Tutaj właśnie mamy tą paradę koni, tak jak tutaj Wam pokazywałam. Ale tu jeszcze moje dziewczyny chcą iść zobaczyć pelikany. Także idziemy. Zobaczcie, jak pięknie. Tu jest bardzo fajna kawiarenka. Polecam Wam. Tutaj latem udało nam się wypić pyszną czaj, jak również zjeść dobre ciasteczko. W tej chwili już jesteśmy po tych łakociach wszystkich, więc idziemy dalej. Tutaj natomiast, na tej części tego trawnika, latem można wypożyczyć sobie leżaczki
i chwilę sobie odpocząć, poleżeć. One są płatne, więc jeżeli będziecie chcieli skorzystać to i zobaczycie, że one są rozstawione, to trzeba iść najpierw zapłacić, żeby sobie usiąść i posiedzieć. Tutaj, słuchajcie, wychodzimy już na tą główną drogę. To już na pewno ją rozpoznajecie, bo tutaj zazwyczaj nawet tych balustrad nie zdejmują. Tak jak widzicie, tutaj te balustrady stoją, one są nieściągalne. Po prostu zawsze oddzielają tłumy, które tutaj przychodzą. Jak się coś dzieje, jak przyjeżdża rodzina królewska albo jest jakaś parada, orszak, cokolwiek, to już są przygotowane. Ta ulica, jak widzicie, jest zamknięta. Można sobie śmiało tamtędy przejść. Może gdzieś mi się uda. I wtedy wychodzimy naprzeciwko właśnie pałacu. Znaleźliśmy jakąś lukę i przejdziemy tutaj. Także to jest cała ta główna ulica. Mówię, na pewno ją kojarzycie, bo zobaczcie, naprzeciwko mamy piękny pałac i można tutaj śmiało spacerować. No, według nas jest to atrakcja numer 1. Za każdym razem tutaj przychodzimy, jak tylko jesteśmy, jest okazja, to właśnie tutaj pod pałacem. Fajnie sobie przyjść. Słuchajcie, jadą samochody, nie wiem, myślałam, że droga jest zamknięta, bo ludzie tak idą, a tu jednak jadą samochody. Mam do Was takie pytanie. Jak ktoś mieszka w Londynie, to powiedzcie mi, czy jest jakiś rozkład jazdy, że tak powiem, użyję takiego słowa, gdzie wiecie, kiedy odbywają się właśnie uroczystości tutaj pod Buckingham Palace, kiedy można tutaj przyjechać i zobaczyć różne te parady, które są organizowane. Czy jest gdzieś jakaś strona, która Was o tym informuje? Ja jestem bardzo ciekawa. Jeżeli wiecie, to zostawcie mi w komentarzu informację, bo kiedyś chciałabym po prostu przyjechać tutaj na taką większą jakąś uroczystość i zobaczyć, jak to właśnie wszystko wygląda. Dobrze, zostawiamy już tutaj pałac. Tam jakbyście szli w tamtą stronę, to możecie iść właśnie do Hyde Park. Także gorąco Wam polecam. My teraz idziemy znowu na metro, bo idziemy... Chyba tu mamy przejście. A gdzie jedziemy teraz? Idziemy na metro i kierujemy się do Covent Garden. No i wychodzisz. Tam jest jakaś wystawa Lego, taka bezpłatna, z której można skorzystać, a później... Tak, a później stamtąd wrócimy sobie do Chinatown i tam chcielibyśmy już coś pysznego zjeść. Także za chwileczkę zobaczymy, gdzie dalej nam się uda. Musimy teraz się zdecydować, którym wejściem wejść do parku. Przechodzimy z tego parku, wychodzimy właśnie kawałeczek, trzeba podejść do Underground, także kolejne kroki lecą. Słuchajcie, tutaj już dotarłyśmy na miejsce. Oczywiście metro jest niezawodne. Pamiętajcie, jak kupujecie jeden bilet, skanujecie jedną kartą, to korzystacie z niego przez cały dzień, tylko za każdym razem trzeba się odbić. Dobrze, tutaj Wam dokończę. O co chodzi? Musicie zawsze odbić kartę, jak wsiadacie i wysiadacie, bo inaczej po prostu Was źle policzy. Tak jak my jeździmy teraz razem, no to ja odbijam 2 karty po to, żeby mama nie płaciła, tylko ja za to płacę, a my w tej chwili idziemy już na tą wystawę Lego, którą dziewczyny upatrzyły, ale tam Wam powiem na wprost mnie jest fantastyczny market. Byłam kiedyś z moją najstarszą córką. Jest tam fantastycznie tam w środku, może za chwileczkę przejdziemy tam. Truskawki, czekolada, jabłuszka, tak, kasztany. Tu jest takie troszeczkę inaczej, powiem Wam. Bardzo lubię tą część Londynu. A jak uda nam się przejść tam troszeczkę dalej, to może znajdziemy właśnie to, czego szukamy. Nie chcę Wam na razie mówić co, bo może się okazać, że nie trafimy i będzie klapa. Więc idziemy dalej. Zostańcie, to zobaczycie, czy nam się uda dojść do tego miejsca, którego szukamy. 362 years ago, he showed Chinese history to see the show live. Make some noise! Yeah, before the Tesla robot as well. So let's do this. To jest cały sklep wodny. Czaj? Cały sklep. Okej, trafiliśmy, słuchajcie.
Tutaj kolejna atrakcja, którą znalazło moje dziecko, to jest właśnie ten Lego. Specjalnie zrobiony z okazji walentynek. Tylko tak naprawdę dziś, 8 lutego, a wczoraj jeszcze była taka możliwość, można tutaj wejść i zobaczyć sobie co nieco kupić pewnie. Zaraz podejdę bliżej, zobaczę jak to wygląda. Chyba nam się tam nie uda dostać, bo tam jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Generalnie jest tutaj zrobione tak, że można kupić sobie z klocków Lego kwiaty, jakieś takie gadżety zrobione specjalnie z okazji walentynek między innymi. No ciekawa atrakcja, ale powiem Wam, że kolejka jest, nawet kilka kolejek jest dosyć dużo. No dobra, zostawiamy to Lego, bo kolejka jest niesamowita. Idziemy tutaj na market. Chcę Wam pokazać, bo jest naprawdę bardzo ładnie tutaj zrobione. Mam nadzieję, że za mną idą. Dajcie znać, czy tutaj byliście. Może macie coś ciekawego tutaj, co warto by było jeszcze zjeść albo zobaczyć. Tutaj jest taka mniej formalna część. Fajnie, wiecie co? Fajnie, bo to jesteśmy w samym centrum Londynu. London Transport Museum. O, nawet nie wiedziałam, że tutaj jest. A, tyle się dzieje. Zupełnie inny Londyn niż ktoś by pomyślał. Super, naprawdę bardzo przyjemnie i fajnie. O, patrzcie, jakie słodkie. O, jakie słodziutkie. Bombki, świeczki, pięknie. A to kolejne jakieś pokazy? Zostawiamy już tutaj to miejsce, słuchajcie. Covent Garden Market. Bardzo fajne miejsce, gorąco Wam polecamy, naprawdę. A już teraz mamy 10 minut do Chinatown i kierujemy się właśnie... To już jest nasz ostatni punkt dzisiejszy, Chinatown, a później już powrót na King's Cross, bo już nas nogi bardzo bolą. Mimo to, że i tak parę razy wzięłyśmy metro, no to takim zobaczymy, ile nam wyjdzie na sam koniec, powiem Wam. I powiem Wam również, ile wyjdzie, jeśli chodzi o transport za bilet właśnie taki na metro, ile nas to kosztowało. Jak już dostanę podsumowanie, to wtedy Wam wszystko powiem. Ale to miejsce Wam gorąco polecam, bo jest tak bardzo kameralnie i przyjemnie. Trafiliśmy, jesteśmy już w Chinatown. Co prawda wyszliśmy troszeczkę inną stroną, nie przez tą główną bramę, ale na pewno Wam ją pokażę, bo to nie jest problem ją znaleźć. Ale naprawdę to miejsce jest super według mnie. I jest kilka rzeczy, gdzie można fajnie i smacznie, tanio zjeść. Jak ktoś lubi chińskie jedzenie, no to świetnie.
Tutaj można zjeść sobie te pierożki, co oni robią. Macie ochotę posmakować, czy nie? Nie, idziemy dalej. Dobra, słuchajcie, tu wszędzie jest Moliti. Tak. Kurczę, ale wszędzie są takie duże kolejki. Tak, czekają. Wszystko jest fajnie, ale po prostu jest tak dużo ludzi, żeby coś sobie pysznego wziąć, więc musimy znaleźć jakieś bardziej spokojne miejsce. Tak, to jest ta główna brama, do której można właśnie wejść do Chinatown. I tutaj się tak naprawdę zaczyna przygoda, która może trwać bardzo długo, jeśli chodzi o podróż kulinarną. Gorąco Wam polecamy. My oczywiście tutaj robimy sobie fotkę i będziemy szukać czegoś pysznego do jedzenia. Rybki tutaj kupowaliśmy, tu jest Chinatown Bakery i tutaj kupowaliśmy takie przepyszne rybki i przepyszne lody. I tutaj wrócimy za chwileczkę. Pani robi rybki i te lody. Thank you. Pani robi te malutkie rybki, a tutaj w tych wafelkach, słuchajcie, są super lody i lody o smaku matcha, więc bankowo tutaj, nie, przepraszam, nie o smaku matcha, tylko green tea, więc bankowo za chwilę tu wrócimy, tak samo po te rybki, tak. Słuchajcie, tutaj już parę razy jedliśmy i powiem Wam, że było dobre w tym bufecie. I jak wygląda cenowo, takeaway 5 funtów per box, w środku 10. Także idziemy zobaczyć, a tak naprawdę weźmiecie takeaway i tak możecie sobie tutaj usiąść. Tutaj jesteśmy w tym bufecie. Za piątaka dostajecie taki pojemniczek i wybieracie co chcecie. Trochę tutaj jest, a naprawdę mamy to miejsce sprawdzone i nam zawsze smakuje. Także na sam koniec pokażę Wam, jak dużo udało nam się tutaj pysznego jedzenia nabrać. A trochę tych opcji jest. Zobaczcie, dosyć duże porcje. Także za piątaka uważam, że super. Jesteśmy tutaj w tym bufecie. Zaraz naprzeciwko takiego sklepiku. A tam jest ta piekarnia, którą Wam gorąco polecamy. Pójdziemy tam jeszcze na lody. Perfect tonight, guys. We have one more chorus to go. Let's all unite one last time and sing it as loud as you can. Don't be shy. Saturday night, this moment. And let's sing it together. Go on. Hey, Peter, dancing in the night with a you between. Słuchajcie, ścisk to jest nieziemski, ale Chinatown naprawdę ma swój klimat. Widzieliście przed chwilą, można śpiewać. Bardzo takie popowe piosenki w takim miejscu, ale tutaj jest naprawdę cudnie. Zjedliśmy super jedzenie, gorąco Wam polecamy. Naprawdę 5 funtów za taki boks, a jesteśmy full. Tu jest tak samo bufecik, jeszcze jeden. A teraz idziemy po rybki, jako taki deserek, bo też nam parę razy udało się trafić dobre, ale mamy takie jedno miejsce tutaj zaraz za rogiem, więc zaraz Wam pokażę, jak już dojdziemy. Zobaczcie, wszędzie ludzie czekają, żeby gdzieś usiąść, zjeść, bo naprawdę tutaj wybór jest olbrzymi. Jak macie jakąś swoją ulubioną knajpkę, tutaj my mamy jedną restaurację, tutaj właśnie na tej ulicy, byliśmy 2 razy w niej, ale no tam, że tak powiem, trzeba już usiąść, rozgościć się, pyszna jaśminowa herbata, ale cenowo no już trzeba być przygotowanym na większy wydatek niż 5 funtów za osobę. Także warto oczywiście tutaj przyjechać i posmakować właśnie tutaj, dokładnie w Chinatown, pysznego jedzenia. Dajcie znać, czy znacie jakieś dobre miejsce. To z chęcią może się kiedyś wybierzemy i skorzystamy, bo nie musimy cały czas chodzić do tych samych. No dobrze, tutaj właśnie w tą restaurację, słuchajcie, w tej restauracji byliśmy i naprawdę przepyszne jedzenie. Zrobili dla mnie specjalnie bezglutenowe jedzonko. Było bardzo, bardzo, bardzo smaczne. Bardzo fajnie podane. Obsługa była fantastyczna. Tutaj można było zamówić takie dania. Tak, tutaj byliśmy. Takie dania, jeśli chodzi o ilość osób. To było super. I dlatego nam się podobało. Tak wygląda na górze.
Także jeżeli się wybieracie, to my na przykład rekomendujemy tą restaurację również. Tutaj Wam pokażę, bo to są te ich chińskie desery. Panda, świnka, ale my idziemy jeszcze do innej piekarni. Jakie tu są fajne. Tak. Tak naprawdę to są takie zwykłe drożdżowe buły. Tyle tylko, że tak ciekawiej wyglądają. Macie ochotę na coś? Nie. Jestem na Green tea. Tak. Ale możemy tutaj przejść, bo tu jest sklepik, może coś fajnego trafimy. Chodźcie, zobaczymy. Tutaj właśnie są te rybki. Jeszcze Wam pokażę. Tutaj powinno być troszeczkę taniej niż tak jak Wam pokazywałam w tej pierwszej piekarni, ale nie ma tutaj chyba... A nie, to jest to samo, słuchajcie, to jest to sama piekaria, przynajmniej te same symbole mają. Dobra, wracamy jednak po lody i po te rybki do tamtej piekarni, bo tutaj tylko były rybki, a nie było lodów. A te lody są naprawdę super, jeszcze w tym wafelku przez nich robionym jest naprawdę wyjątkowy. Także zaczekajcie, za chwilę Wam pokażemy, jak wyglądają pyszne lody w dzielnicy chińskiej Chinatown w Londynie. No dobra, wróciliśmy tutaj, słuchajcie, i tu będziemy mieli pyszne lody i te pyszne rybki. Dobra, mamy rybki, mamy ciacho. Teraz pani robi nam pyszne lody, 2 waniliowe i i 2 z zieloną herbatą. Dziewczyny już są wasze gotowe. Waniliowe lody, a my czekamy na tego loda. Chińskie lody z super piekarni. Tu jeszcze dziewczyny sklepem M&M'sa, sklep Lego. Ale do Lego zobacz, jaka jest kolejka, żeby wejść. O Boże, czemu? No nie wiem właśnie, taka wielka kolejka. Tak naprawdę mamy jeszcze czas do pociągu, więc musimy się jeszcze poszwędać. To jest dopiero za 7:06, a pociąg mamy za 1,5 godziny. Więc coś jeszcze musimy porobić. Ale zobaczcie, ile tu jest ludzi. And if you're wondering, who is this random bearded guy? Why is he singing songs in the middle of the street? My name is Satre, very nice to meet you. If you want to find me on the internet, it's at Satre Music. You can see it on the sign right here. And believe it or not, my friends, I know this doesn't look like a job, but this is what I do for a living here in London. When I moved here about 6 years ago, I used to work in an office at a job that I hated, but I quit it! And it's all thanks to you, okay? Thanks to you and your kind donations here. I can do what I love the most in the world as my job, which is singing. So, if you have enjoyed the show, my guitar case here is open for donations. I even have a magical card reader here if you don't have any cash. It's so easy to use, you just tap your card and then it's done. Would anyone like to demonstrate how easy it is to use? Anyone with the card? No, we have a volunteer, big round of applause! Well, we're gonna double check it as well, okay? Yeah, it seems to be working. Thank you very much, thank you, Donnie, thank you. Okay, let's see, let's just double check it. Dobra, słuchajcie, podjęliśmy decyzję, że idziemy w stronę King's Cross na pieszo. Tak naprawdę 40 minut. I tutaj przez te tłumy się znowu przyciskamy. A jesteśmy naprzeciwko Harry'ego Pottera. Doszliśmy pod British Museum, ale powiem Wam, że jeszcze mamy około 1,20 m, więc dziewczyny ewidentnie nie dają rady. Idziemy tutaj na metro i podjedziemy te 2 przystanki metrem. Będziemy trochę szybciej na dworcu, ale z jednej strony może dobrze. Taki naprawdę wypad na jeden dzień do Londynu, jeżeli chce się pokazać kilka rzeczy, kilkanaście rzeczy tak naprawdę i przejść jeszcze większość tej drogi. Jest naprawdę wymagające. Dajcie znać, czy też lubicie takie przygody właśnie, dużo chodzenia, zwiedzania, czy jednak takie atrakcje na jeden dzień to jest za dużo. My jesteśmy bardzo zadowolone w każdym razie. Lubimy takie jednodniowe wypady, bardzo aktywne. Oczywiście mówię, kroków natrzaskałyśmy, więc jesteśmy zadowolone podwójnie. No ale teraz idziemy już do metra i ostatni przystanek na King's Cross. Słuchajcie, już tutaj już jesteśmy na ostatnim metrze. Musieliśmy to metro jednak wziąć,
Ostatnie metro, tak, to jest takie bardzo fajne metro, bardzo fajne zejście w tym metrze raczej. Pamiętajcie, że trzymamy się prawej strony, jeżeli stoimy, lewej, jeżeli idziemy. To jest bardzo ważne. I bierzemy Piccadilly Line i jedziemy w kierunku King's Cross. Zobaczcie, jak fajnie. No i jeszcze chwilkę przed pójściem na King's Cross przechodzimy przez najpiękniejszy dworzec, bardzo stary dworzec. Zapewne wiecie, z drugiej strony mamy Eurostara. Stąd właśnie są odjazdy. Uważam, że nie dość, że jest ładny, to jest jeszcze bardzo duży. Dużo się tu dzieje, bo tak jak wiecie, można stąd Eurostarem pojechać w stronę Paryża, w stronę Brukseli. Więc jest to super. I też taką podróż już odbyliśmy. Zresztą króciutki filmik na temat naszej podróży właśnie do Francji jest. Możecie sobie zobaczyć. Było to już dość dawno temu, 2 lata temu. Ale naprawdę było warto. I właśnie stąd Eurostarem można było wyruszyć bardzo łatwo, bardzo szybko, bardzo prosto. Dużo wygodniej niż samolotem. A my już tutaj pod figurą. Tutaj jeszcze dziewczyny zapytały, co symbolizuje ta rzeźba. Ona ma wysokość, słuchajcie, właśnie doczytałam, 9 metrów i symbolizuje właśnie emocje związane z podróżowaniem i dookoła są właśnie różne sceny przedstawiające, jak ludzkie emocje związane właśnie z podróżowaniem. Tutaj jest z budowaniem kolei. Czasami się przechodzi koło takich miejsc, tak nie zwracając na to zbytnio uwagi, a dziewczyny są tak zmęczone, że chciały się dowiedzieć czegoś więcej, bo po prostu chciały usiąść na ławeczce, która tutaj jest. Zobaczcie, fajnie. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawa rzeźba. Bardzo duża. Naprawdę jest to bardzo ładny dworzec. Więc jeżeli będziecie mieli okazję, to warto. Paul Day jest autorem tej rzeźby. Więc jeżeli będziecie mieli okazję być tutaj na dworcu, to wejdźcie na pierwsze piętro i zobaczycie wtedy właśnie ten posąg. Tutaj jest łatwo wejść i wyjść z tego dworca. My już idziemy na drugą stronę, bo po drugiej stronie, jeżeli ktoś nie wie, to jest właśnie King's Cross Underground, także tutaj można od razu przesiadać się z jednego dworca na drugi, jeżeli tylko macie taką potrzebę. No dobrze, tutaj słuchajcie, moi drodzy, zakończamy nasz wypad do Londynu. Uważam, że było super i uważam, że każdy, kto ma ochotę spróbować właśnie w ten sposób zwiedzić Londyn, to jest to jedna z ciekawszych opcji, przyjechać sobie tutaj, przejść sobie właśnie spacerkiem z jednego miejsca do drugiego, czasami wziąć metro. Tak jak mówiłam, płaci się tylko raz i później tą kartę się odbija. Maksimum to jest 7,90 z tego, co dobrze pamiętam, ale jeszcze sprawdzę. Jeżeli się coś zmieni, to Wam oczywiście podam dokładne informacje, bo to dopiero wieczorem będę widziała, jak mi zejdzie z karty i w tym momencie korzystacie sobie z tych przejazdów jak chcecie. Także jest to fajna opcja. A metro w Londynie jest bardzo łatwe, bardzo takie intuicyjne, jest dobrze opisane i można się dostać naprawdę w ciekawe miejsca. Tutaj już wchodzimy na King's Cross, będziemy się z Wami żegnać. Chciałabym Wam serdecznie podziękować. Oczywiście zostańcie z nami na dłużej, polubcie nasz kanał, dajcie kciuka, jak Wam się filmik podobał. Polubcie nasze wcześniejsze filmy, jeżeli macie ochotę zobaczyć, gdzie podróżujemy, jak zwiedzamy Wielką Brytanię. W tej chwili również już dodaję nasze filmy z naszych podróży
na terenie Europy, za granicą, bo tylko takie się odbyły, nigdzie dalej nie byliśmy jak Europa i Anglia. Także do zobaczenia i mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce z naszym nowym, kolejnym filmem z naszej nowej podróży. Do zobaczenia, pa! Train to depart on platform 1 will be the 1920 LNE.